Cześć, z tej strony Kamil. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojej budowy jednoosobowej. Ponieważ jestem na etapie, w którym będę zalewał posadzki w moim domu, będę potrzebował bardzo dużą ilość wody. Nie opłaca mi się jej przywozić. Co prawda mam w drodze wodociąg, ale jak widzicie jest zima. Nie chcę w tym momencie rozkopywać sobie całego podwórka, podłączać się pod wodociąg, a mimo wszystko i tak muszę mieć wodę. Swoją karierę na YouTube zaczynałem pokazując Wam, jak robić tanie, szybkie i dobre studnie. Dlatego chyba nikogo nie powinno dziwić, że w moim projekcie budowy jednoosobowej robię studnię. Studnia będzie zasilała ten budynek na czas budowy, jak i w przyszłości, ponieważ woda tutaj już na stałe zostanie. Tak więc co kochani, żeby nie przedłużać, pierwsza studnia w tym roku, no i co chyba najważniejsze, zimą lecimy! Pamiętacie, na moim kanale stworzyłem dwie wersje studni. Studnię do użytku domowego, do ogródka, którą nazwałem studnią V2. Możecie ją znaleźć szukając na YouTubie filmiku, jak zrobić studnię za 150 zł. To jest ten filmik z niebieską ikonką, gdzie tam kilka milionów odsłon jest. A dlaczego mój filmik ma kilka milionów odsłon? No wiecie kochani, ja nad tą studnią pracowałem 6 lat. Jest to studnia w wersji wykończonej, bardzo sprawna, która się Wam po zimie nie zepsuje. Wiele osób, widząc ilość wyświetleń, zaraz zaczyna naśladować tą studnię, robiąc swoje jakieś tam wygibasy, nacinając szlifierką kątową. No i potem takie studnie, one na wiosnę nie chcą za bardzo działać. Nie będę dzisiaj dyskutował na temat tych studni. Wersja V2 wyląduje w tym domu. Jedna ze sprawdzonych. Wszędzie można zrobić. Oczywiście na logikę, tam gdzie kamienie, gruzy, jakieś kwarce studni nie da się wykonać. Ja do nawierceń wykorzystam szablon. Takie szablony ode mnie dostajecie ze studni V3. Jak oglądaliście filmik, możecie również wpisać na YouTubie studnia V3. To już będzie taka czarna ikonka. To jest studnia o bardzo wysokiej już przepustowości. Ja na tych studniach zaproponowałem Wam zakup takich szablonów. Tak więc tych szablonów ja ze 100 miałem nadrukowanych. Na chwilę obecną zostało może ich jeszcze z 15. Jakby ktoś tam chciał, to zapraszam. Ja wykorzystam szablon ze studni V2, ponieważ otwory bardzo mi pasują. Rura 3-metrowa, 160. Na grubych otworach owijam szablonem. Tu gdzie mam grubsze kropki, nawiercam wiertłem 3 mm. Tak więc oklejam i do roboty.
No dobra, ja mam swoją rurę już nawierconą. Tak jak Wam powiedziałem, skorzystałem z szablonu od studni V3, a szablon w studni V3 jest po prostu troszeczkę większy. Dlatego nie nawiercałem do końca, nawierciłem na odległość 1 metra. Wiem, że to jest upierdliwa czynność, dlatego bardzo wiele osób, które oglądały studnię za 150 zł, narzekało, że nie da się, że to wiercenie, że coś, albo szło na łatwiznę i boszem ciach, 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 ciach. A właśnie tak nie wolno. Cały sęk tej studni polega na tym, że właśnie przez te 3 mm, słuchajcie, otworki w tej rurze musicie dużą ilość piasku wypompować. Tak, wypompować później hydroforem. Też się pytaliście, czy może to być pompa ruska. Niestety nie może być to pompa ruska. Pompa ruska grubszych ziarenek piasku nie przepompuje. Niestety. Tak więc przez wypompowywanie frakcji znajdującej się wokół rury powodujecie, że zostaje tylko i wyłącznie gruby kamyk, który zalepi te otworki 3 mm. Wszystko, co się dostanie do rury środkowej, będzie robiło kolejny filtr. I tak to niestety musi działać. Tak jak powiedziałem, najśmieszniejsze, słuchajcie, są rury. Widziałem, na Elixie sprzedają z gotowymi otworami, około 2 cm. Na to siatka studniarska i heja banana. Wszyscy zadowoleni. Po cholerę robić takie otworki. Ale z takimi dziurami centymetrowymi to polega na to tak, że to fajnie, owszem, to będzie działało. Każdy otwór w ziemi będzie jakiś czas działał, ale właśnie kluczem jest słowo jakiś czas. Dlatego, że jak są większe otwory, to siatkę studniarską z biegiem czasu zalepi, dlatego, że nie wytworzy się wokół tych otworów frakcja. Dobra, ja tą rurę sobie odkładam chwilowo na bok, później ją przejadę papierem ściernym, zabieram się za rurę 110. No i tak jak powiedziałem, kolejną rurą jest rura 110. Tak więc szablon z tej strony 10 cm, 10-12 cm musi być od końca. Ja wykorzystam tą ociętą, część szablonu, którą odcinałem od rury 160. Rurę 110 również mam 3-metrową. Taki pakiecik startowy. No i co? Porządnie przyklejam szablonik do rury. Ok, owinąłem sobie rurę szablonem i zabieram się za wiercenie. Szablon ma większe i mniejsze otworki, to znaczy kropki, i wiercę po mniejszych kropeczkach wiertłem 1,2 mm. Tak więc wiele osób się pytało w filmie Studnia za 150 zł, bo są komentarze, które się wiecznie powtarzają, więc ja troszeczkę pamiętam, czy można wiercić to wiertłem 1,5 mm. Myślę, że tak, chociaż mam na to również swoją teorię, no i nawet mogę powiedzieć jakieś tam doświadczenie w praktyce. Wiem, że sklepy budowlane niechętnie ściągają wiertła nierówne, czyli na przykład 1,2, 1,3 mm, dlatego że dla zwykłego budowlańca 1,5 mm czy 2 mm czy 1,2 mm nie robi żadnej różnicy. Choć ja uważam, że te 0,3 mm w przypadku studni robi bardzo dużą różnicę. Frakcja 0,3 mm, która mogłaby już zostać między rurami, ona dalej będzie przechodziła do środka i trzeba będzie ją pompować. Może się w efekcie okazać, że te 0,3 mm będą miały taki wpływ, że jak nie kilka, to chociażby kilkanaście kilogramów piachu pompować trzeba będzie więcej. Kilkanaście kilogramów to są ze 2-3 czyszczenia zbiornika hydroforowego. Ja uważam, że można, że ok, ale jednak warto, tak jak ja, zakupić wiertło 1,2 mm w internecie. Tak więc biorę się za wiercenie i w tym przypadku, tak jak tam miałem metr, tutaj wiercę na 1,10 m. Wszystkie otworki z szablonu o mniejszej kropce.
No dobra, rurkę numer 2 mam już również ogarniętą. Może się powtórzę, ale jeszcze raz powiem. Wiem, że wiele osób narzekało na ilość tych otworów. Ktoś w komentarzach nawet tam wyliczał, że ileś tam set do wycięcia, do wywiercenia, przepraszam, że czasochłonne. Ja wam powiem, nie jest czasochłonne, ale jak się stoi, face'a przegląda, zrobi się 10 otworów, nie wiem, szuka się szczęścia, jak to się mówi, no to faktycznie, no można to i 2 dni robić i czas się wydłuża, tak? Jak się stanie, naprawdę się skupi na tym, włączy sobie fajną muzyczkę, mi 2 rury, zaszło się 32 minuty, ja polecam zaprzeć się, jak to się mówi, jak do modlitwy, wiertareczkę sobie wziąć tutaj, żeby ona cały czas wierciła, zablokować i po prostu ostre wiertełka i pyk, 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 pyk. I tą rureczkę, jedną i drugą w pół godzinki jak najbardziej idzie ogarnąć. To jest żaden problem. Dobra, ja sobie zdejmuję ten szablon i lecimy szukać miejsca na studnię, ponieważ dzisiaj jest Sylwester. Haha, tak, nagrywam to jeszcze w starym roku 21, samego Sylwestra. Ludzie balują, a Kamil wariat chce dzisiaj studnię zrobić, nie? O ile mi pogoda pozwoli, bo zaczyna padać deszcz. Jak był śnieg, to pada deszcz. Ja, tak jak powiedziałem, nie polecam robienia studni zimą, ponieważ wody i gruntowej, i z pierwszej warstwy wodonośnej są bardzo wysoko. Więc jak przyjdzie lipiec, może się okazać, że metr wody zejdą i studnia nie będzie do końca działała. W moim przypadku ja ją zrobię ją w taki sposób, że będę mógł sobie ją pozwolić pogłębić, a muszę mieć wodę teraz, na wylewki teraz. Biorę sobie papierek ścierny, jedną, drugą rurę, ładnie papierkiem ściernym muszę wytrzeć po tych wszystkich pozostałościach po wierceniu. Postaram się szmatką od wewnątrz przejechać, żeby jak najmniej tych trocin było i lecimy na zewnątrz. No dobra, kilkadziesiąt szpadli później wygląda sobie to tak. Mam tu około metra. Myślałem, że ta woda będzie wyżej. Słuchajcie, zimą niestety woda gruntowna jest naprawdę ciężką wodą, bardzo, że tak powiem, utrudniającą życie. Dlatego nie mogę dopuścić, żeby ona mi się tu zbierała. Nie kopałem na tyle głęboko, żeby mieć tą wodę tutaj. Wykopałem tylko mały dołek, żeby wam pokazać, jak zimą działa woda gruntowa. Zobaczcie sobie sami, jak to szybko nachodzi. Jeżeli ten dołek zostawię, to zaraz mi wszystko dookoła obleci i obsypie. Tak więc powiem wam, dałem to dla was, ale muszę zasypać ten dołek. Nie pozwolić wodzie gruntowej wypływać w żaden sposób. Już z takiego mojego doświadczenia mogę wam powiedzieć, że zauważyłem już dosyć dawno, że jak się dochodzi już do takiej warstwy, w której się pojawia już groma kamieni, zobaczcie, to znaczy, że będzie naprawdę super dużo wody. Dlatego, że kamienie rosną w wodzie, więc to już jest taka warstwa. No i co? I to mamy tą wodę podskórną, czyli gruntową. Tak więc, tak jak wiele osób też tam się pytało mnie o tą pierwszą warstwę, że ty w studnie robisz, że ciągniesz wodę z wody gruntowej, no to nie ma, słuchajcie, nic wspólnego, bo ja dopiero w tym momencie zaczynam kopać studnię. W tamtym miejscu, gdzie ten dołek, będzie szła pierwsza rura. Pierwsza rura 160, 3-metrowa już w moim wykopie. Nie zwracajcie uwagi na taśmę. Ja za każdym razem, jak robię nową studnię, to sobie testuję nowe jakieś tam rozwiązania, więc coś tam chcę sprawdzić. Teraz biorę sobie mój zaworek. To jest zaworek z kulką.
Nie będę tego opisywał, możecie sobie zobaczyć to na filmiku. Studnia za 150 zł. Zobaczcie, ucięta końcówka pod 2 kątami. Zakładam na rurę 32, nalewam wody do rury i ogień. Jak tam wpuszczam pierwszą rurę w ziemię. No dobra, może studnia i 2 godziny to nie będzie. Przeszedł bardzo ulewny deszcz, jeszcze cały czas mocno leje. Się schowałem i to jest to, o czym mówiłem. Tutaj bardzo dużo deszczu teraz napadało. Jak już jest woda w wykopie, woda po prostu podmywa. Tak więc kopiąc pierwszy wykop, trzeba sobie trochę lepszą pogodę wybrać niż ja, bo takie deszczycho to nie jest dobra rzecz. Jak się robi wykop, trzeba uważać, żeby nie kopać tak głęboko, żeby woda podmywała, bo nie zdążymy w naturalny sposób zrobić studni. Dobra, trochę się uspokoiło, biorę się dalej za robotę, pomimo tego deszczu. No dobra, jeszcze szedłem poniżej mojego wykopu z rurą. Teraz jest o wiele troszeczkę łatwiej, bo można sobie stanąć na tej rurze, wziąć sobie ją za przeproszeniem między nogi i wasz ciężar pomoże ją opuszczać w dół. No i szlamujemy dalej. Trochę może wygląda to dziwnie, no ale czego się nie robi dla wody. No i tak właśnie sobie działa zaworek z piaskiem. Wywala nam wodę. I tak sobie schodzimy rureczką do dołu. Nie ma co przerywać, jak się nie blokuje. I ten piasek wyrzucać. No dobrze, słuchajcie. Tutaj ze względu na to, że jest zima, zszedłem rurą do tego poziomu. No i niestety wody jest tak dużo, dlatego że trafiłem na kurzawkę. Tak więc wziąłem sobie hydrofor, podłączyłem rurę, którą wydobywałem urobek do hydroforu, a na górze rurę do wypompowywania na zewnątrz. Czemu tak zrobiłem? Ciężko jest walczyć z kurzawką, dlatego że kurzawka jest bardzo drobna. Położyłem sobie bloczek, żeby robił ciężarek i podłączyłem do tego hydrofor. Wiele osób mówi zazwyczaj, że tam pisze w komentarzach, czy hydrofor się nie zepsuje i tak dalej. Ja wam powiem tak, dlatego współpracuję i bardzo serdecznie polecam hydrofory IBO. Ja zastosowałem model, zobaczcie tutaj, AJ 50×60 z metalowym korpusem. Hydrofory IBO mają w środku wirniki z takiego tworzywa, które do małej gradacji piasku w ogóle nie ma możliwości, żeby coś się w nich zepsuło. Dlatego w tej studni w tym momencie pompuję wodę. Włożyłem sobie, mówię, bardzo dużo wody mam, bardzo wysoko mam, jest zima, włożyłem sobie rurę i hydroforem chcę jak najwięcej tej kurzawki wraz z wodą wypompować, a ten bloczek będzie stanowił mi za ciężarek. Chcę z tą rurą zejść jak najniżej się da, o ile będzie to możliwe. Widzicie, taka jest różnica robienie studni zimą a latem. Latem te wody gruntowe są niżej, więc tej wody nie mamy tak dużo. Można zejść niżej. Tak więc wypompowywuję i co? I czekam. Chyba tak popompuję się z pół godziny i czekam, ile zejdzie rura sobie w dół.
No dobrze, słuchajcie, ta woda płynie już tutaj jest 20 minut. Ona już nawet zdążyła się wyklarować. Co to dla mnie oznacza? Oznacza to dla mnie, że jest styczeń, wody gruntowej jest bardzo dużo, przez co ona bardzo mocno napływa przez moje otwory w rurze i nie pozwala mi rurą zejść niżej. Ta woda, tak jak powiedziałem, ona zdążyła już się wyklarować, ponieważ pompa zassała tą drobną frakcję, która zdążyła przejść przez otwory w rurze 160 i już zostały na otworach tylko i wyłącznie kamyczki grubsze niż otwór 3 mm. Co prawda nie jest to dla mnie zadowalające, dlatego że dobrze wiem, iż latem ta studnia może nie chcieć działać. Nie musi, ale może nie chcieć działać. W różnych rejonach Polski wiadomo, no nie będzie to czy w górach, nie wszędzie się uda na takiej wysokości zrobić studnię, dlatego że gdzieniegdzie to będzie 4-6 metrów. Docelowo w moich rejonach to jest 5 do 6 metrów latem, żeby dotrzeć do pierwszej warstwy wodonośnej. Rura 160 w tym momencie 3-metrowa jest 3,5 metra od poziomu zero, dlatego że pół metra jest poniżej gruntu. I do niej musimy dołożyć jeszcze jedną rurę. Mógłbym nazwać ten filmik studnia za 60 zł, bo tyle zapłaciłem za rurę pomarańczową 160, ale niestety to tak nie działa. To tak nie działa. Żeby ta studnia służyła i była całym kompendium, musimy dołożyć tą 110. Wkładamy 110 do środka i robimy tak zwane pierwsze pompowanie, czyli ten piasek, który przejdzie jeszcze przez 160, on się zatrzyma na 110, zrobi naturalny filtr i wtedy to będzie działało. Na budowę mógłbym to zostawić, tak jak teraz. Taka woda jak najbardziej, nawet z piaskiem do betonu, niczym mi nie przeszkadza, wręcz by pomagała, ale niestety tutaj chcę zrobić to już normalnie, z zastrzeżeniem, że ja w lipcu będę chciał doprowadzić tą studnię do stanu takiego, jaki być powinien. To znaczy rura 110 musi być minimum 1,20 m niżej od 160 i ze 110 dopiero zacznie nabierać się woda właściwa z pierwszej warstwy wodonośnej, która u mnie jest no, około 4, tak jak powiedziałem, między 5 a 6 metrów, ale od 4 metrów ona już tutaj fajnie się pompuje, bo badałem, a mieszkam niedaleko, więc znam akurat swój teren. Tak więc biorę się za 110, dokładam, lecz 110 zabezpieczam, żeby w tym momencie nie wchodziła poniżej 160. Chcę, żeby była na równo do lata. Będzie mi po prostu łatwiej potem tą 110 obniżać. No dobra, niech sobie ta woda tutaj płynie jak ma ochotę. Ja tymczasem zajmę się rurą 110. W 110 chcę wkręcić troszeczkę wkrętów czarnych z każdej strony, tylko po to, że jak ją zaraz wrzucę do rury 160, żeby ona mi podczas pompowania nie zeszła poniżej 160. Ja docelowo będę chciał, żeby, tak jak powiedziałem, żeby ona zeszła sobie 2 metry, 1,5 metra, przepraszam, niżej i dorzucę rurę 2-metrową, ale wykonam to w lato, jak poziom wód po prostu sobie zejdzie. Najgłupszą rzeczą, jaką można byłoby zrobić na tak nawierconą rurę, założyć siatkę studniarską. Kochani, siatka studniarska nie służy do takich studni. W internetach widzicie, że wiercą centymetrowe rury, kładą siatkę studniarską i to taka, słuchajcie, ala łatwizna. No niestety, nie działa to tak, dlatego że ruch wody pod wodę, którą będziecie wypompowywać, ona będzie w ruch. Ona będzie przynosiła kolejne ziarka piasku. Tak więc siatka studniarska w naturalny sposób się po prostu zaklei. Taka studnia będzie działała jakiś czas, ale tylko i wyłącznie jakiś czas. Tak jak powiedziałem, robię takie coś i co? No muszę wyłączyć pompę i podmienimy. I teraz wrzucę sobie 110 do tej rury 160. No dobra, moja kamerka stacjonarna się rozładowała, więc musicie się zadowolić
tym co mam na głowie. Wpuszczam rurę 110, odkręcam od hydroforu i manualnie muszę tą 110 wypłukać, tą moją ala płuczką. Tak więc odkręcam i do dzieła. No i dobrze, no i mam rurę 110 na równo z rurą 160 i na okres zimy ta wysokość musi mi wystarczyć. Latem będę starał się chociaż z pół metra te rury jeszcze wbić. Teraz biorę się za hydrofor. Teraz odkręcam sobie tego mojego wariata, którym cały ten mój zaworek, w którym pracowałem, i w jego miejsce montuję zawór tak zwany smok z sitkiem. Sitko tu jest też około 2,5, tak więc wymieniam sobie te części. Ok, teraz dokręciłem wąż ze smokiem i podłączam hydrofor w rurze już 110. Teraz tak, robię 2 pompowania po 15 minut w celu zrobienia filtra, czyli pompowanie ze 110 spowoduje wyssanie piasku, a zostawię między 110 a 160 przestrzeń, w której zrobi się filtr. Do tego celu robimy 2 pompowania po 15 minut. Jedziemy. Rura jest pusta, tak więc muszę poruszać, żeby napełnić rurę wodą. Za daleko mam hydrofor, od tego zacznijmy. Znowu deszcz pada, więc mam nadzieję, że nie przeszkodzi to. No i start. 2 razy po 15 minut. No i dobra, po 2 pompowaniach woda wygląda tak. Zobaczcie sobie, odejdę, żeby nie było. To już się woda wyklarowała. No dobra, wczoraj +5 deszcz i ciepło, dzisiaj -4 i znowu śnieg. Taka polska zima. A ja sobie przywiozłem płyty poliuretanowe, które pamiętacie z poprzednich odcinków. I teraz co? Żeby te jamy, które mi się wytworzyły po pompowaniach, żeby mi się nie zasypały, obstawię od razu takimi płytami w jakikolwiek sposób. Ja sobie to zaraz zrobię z tego pełny kwadrat. No i zabieram się za kopanie rowka na około 80-90 cm głębokości, żeby poprowadzić rurę do budynku. No i teraz tak to wygląda. Może nie jest to zabezpieczenie idealne, ale chociaż wiem, że do wiosny, kiedy to ziemia będzie puszczała, wody gruntowe będą schodzić, nie zasypie mi tego otworu, a zarazem pompy, którą tutaj zamontuję. Zabieram się za szpadel, muszę się przekopać aż do budynku, żeby pociągnąć rurę. No dobrze, zapewne pamiętacie mojej kotłowni, jak miałem czarną rurę podczas wylewania fundamentu przełożoną przez fundament. Wziąłem sobie kawałek rury niebieskiej, włożyłem, mocno uderzyłem, żeby przebić się, no i mam ją sobie tutaj. Cały mój rowek wygląda w ten sposób. Powiem wam, widzę plusy kopania zimą, dlatego że faktycznie pierwsza warstwa troszeczkę zmrożona z 5 cm. Musiałem się natłuc siekierą, ale później ona się nie obsypuje. Wykopałem sobie dokładnie na 80 cm. Głębiej nie, dlatego że w Polsce już nie ma takich zim,
Żeby 80 cm przemarzło, to by musiało chyba z 2 miesiące mrozić. No i co? Tutaj studnia. Rozkładam rurę i jedziemy. Dobra, moja rura wykopie, a w zasadzie dwie rury. Dałem rurę 32 oraz rurę 25. Dlaczego? Ano w jednej rurce będę miał wodę, w drugiej rurce będę miał kabel, dlatego że pompa znajdzie się tutaj. Żeby nie hałasowała w domu, pompa będzie tutaj, a na przejściu do budynku dałem mniejszą czarną, żeby się zmieściła w tą 60. I ta czarna z kablem robi mi za peszel. Na razie tak dużo jej wystawiam, żeby można było korzystać swobodnie z wody, a później się ją weźmie, trochę skróci. No to co? Gotowe? Gotowe. Zasypuję. No dobrze, był dołek, nie ma dołka. Zasypałem już to w całości. Na dno mojej studni wrzuciłem sobie 2 bloczki betonowe i na razie przymierzyłem, czy się zmieści hydrofor. Tak więc biorę się za oprzyrządowanie hydroforu. No i odpalamy, zobaczymy co z tego wyjdzie. No i dobrze, jest już dosyć ciemnawo. Ja muszę to zaraz jak najszybciej okryć, ponieważ jeszcze dzisiaj będą dosyć spore przymrozki, więc zaraz tu wszystko nałożę styropianu, zakryję to kopułką. Więc co, podłączyłem zawór ssący do swojego miejsca. Tak samo podłączenie już tutaj do domku. Prąd jest. W domu zrobiłem to w taki sposób, że na końcu założyłem zaworek, przygotuję sobie wiaderko, tak więc prąd do gniazdka niech idzie. Dobra, i idziemy zobaczyć. Słychać, że pompa pracuje na sucho, bo nie ma jak zastać wody, tak więc pomożemy jej. Ona teraz sobie sama nie poradzi, ponieważ ma za dużo powietrza w sobie. Trzeba powietrza zużyć. O, słychać, że nabiera wodę. Idzie. Zobaczymy, czy się wyłączy. Ma problem się wyłączyć, ale to za chwilę ją wyreguluję.
No i działa. Mamy wodę na budowie. Tak więc studnia w wersji drugiej uważam za gotową. No dobrze, moi drodzy, jak widzieliście, w ten oto prosty, a zarazem ciężki, bo robienie studni to ciężka robota, ale sposób mam wodę na swojej budowie. Tak więc pompę już wyregulowałem, tak więc w tym momencie mogę śmiało korzystać z wody w budynku. W lato troszeczkę ją sobie pogłębię, ale najprawdopodobniej to zobaczycie. I co? W tym momencie muszę zakryć tą całą studnię, tą całą pompę, ponieważ ona nie może tak być, bo pompa sama w sobie zamarznie, więc ruszam zakrywać pompę. Jeżeli Wam się podobał filmik, dajcie łapkę, dajcie subskrypcję, łapkujcie moje filmiki, bo one gdzieś lądują, spadają, ja ciężką robotę wykonuję, a gdzieś one lecą sobie, więc będę bardzo wdzięczny za każdą łapkę do góry. Trzymajcie się i jak chcecie jakieś szczegóły zobaczyć, to w filmach, które są w komentarzach. Jeden film woda za 150 zł i studnia V3. Na tych filmach możecie się wzorować, dlatego że tam jest kompendium wiedzy, które stworzyłem dla Was. Dzisiaj nie robię podsumowania, zrobię to w następnym materiale. Trzymajcie się ciepło, cześć!